23 lata w Polsce, 20 w Anglii, a teraz mieszkam na Sycylii. Zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Domy na sprzedaż na Sycylii. Przygody Sebastiano, lecimy wysoko. Słońce, góry, Sikani, życie na pełno, emocje, nowy start. To mój świat, Bella. W tym odcinku pokażemy Wam kilka domów, ceny, z czym to się je, gdzie one są, zewnątrz, wewnątrz, struktury dachów, czy można autem podjechać, czy nie można. Wszystko opowiemy dokładnie, żebyście wiedzieli, z czym to się je. Więc serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek Przygód Sebastiano. W tym domu nie ma elektryczności, kochani, więc postaram się nagrać z otwartymi drzwiami i oknami. Chodźmy, wejdźmy, zobaczmy, co my tu mamy. Wchodzimy przez jedne duże drzwi do tak zwanego, załóżmy, salonu, czy takiego pomieszczenia, w którym możecie sobie zrobić, nie wiem, możecie zrobić garaż, tutaj możecie to zburzyć, możecie tutaj zrobić salon, jadalnię, jakiś taki, nie wiem, pokój gościnny, cokolwiek, garderobę. Więc no, jest to w stanie takim, jakim jest. Przez 20 ponad lat tutaj nikt nie mieszkał. Jest tutaj elektryczność, co prawda nie jest podłączona, ale jest przyłączenie do elektryki. Nie ma w tym domu gazu. Pokażę Wam ten pokój teraz z całej okazałości. Proszę bardzo, tak wyglądają płytki. Można je wyczyścić, będą wtedy bardzo ładne. No i tu jest jedno z głównych wejść. Tutaj zaraz obok mamy kolejne wejście, które wchodzi do takiego przedsionka. Tutaj sobie ktoś zrobił właśnie bardzo ładnie kuchnię. No i tutaj mamy łazienkę, która jest w takim stanie, jakim jest. Ze względu na to, że chcę Wam pokazać wszystko dokładnie, proszę zobaczyć strukturę dachu tutaj na parterze. Jest naruszona. Są ewidentnie tutaj efekty czasu i po prostu tego, że nikt tutaj nie mieszka. Więc jest to dom projekt. Chcę Wam te domy pokazać właśnie w detalach, żebyście wiedzieli dokładnie, z czym to się je. Proszę zobaczyć, tak wyglądają okiennice i drzwi, totalnie poniszczone, ale tak jak powiedziałem, to wszystko się da wymienić, zamienić, pomalować, naprawić. No oczywiście jest z tym związany koszt, dlatego cena domu odzwierciedla właśnie ten koszt, który trzeba wsadzić w ten dom. A tutaj wchodzimy do łazienki, która jest bardzo mała. Jest dosłownie ubikacja i jest bidet i umywalka. Tutaj chyba prysznic był, ale no nie wiem, czy jest tu woda w ogóle. Chyba raczej nie ma. Nie wiem, zobaczymy, czy jest tu woda. Nie, nie ma wody, jest wszystko tutaj wyłączone. Więc to jest łazienka na parterze. Bardzo wąskie przejście tutaj pomiędzy, nazwijmy to, mobilną kuchnią, czy zlewem, który został tutaj zamontowany. Schody, no, bardzo brudne od kurzu. Ja tu się ledwo co mieszczę. Bardzo niskie drzwi. Oczywiście sufit poniszczony, bardzo niskie drzwi. Tutaj trzeba się, kochani, schylać jak się idzie, bo można przydzwonić głową właśnie w to. Tutaj trzecie drzwi wejściowe są, które są od drugiej strony, od tej strony drogi właśnie na Corleone. No i Wam pokażę teraz z tego punktu widzenia, żebyście widzieli, jak to właśnie jest. I tu klatka schodowa. Idziemy na pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze bardzo ładne płytki. Czekajcie, troszkę tu poczyszczę. O, zobaczcie, ładne płytki. Jak się to umyje, wysprząta, to naprawdę można przywrócić świetlność tym płytkom. Tutaj to pierwsze piętro jest chyba w najlepszym stanie, bo nie widzę tutaj jakichś wielkich strukturalnych dziur. Są pęknięcia na suficie, oczywiście. To jest często spotykane w domach na Sycylii. Tutaj nie ma balkonu, to jest pierwsze piętro, więc no, jest jak jest. Okna bardzo stare i w bardzo złym stanie. Praktycznie takie same jak są u mnie w domu, ale ja mam je w lepszym stanie. Ten pokój i ten drugi tutaj, który też ma właśnie piękne płytki. O, zobaczcie. Można ładnie tutaj urządzić. Nie widzę, żeby tu był jakiś grzyb, żeby tu była jakaś wilgoć. Troszkę tutaj odchodzi farba i tynk. Proszę.
Więc, a może to jest wilgoć? Nie wiem, to jest wilgoć. Jest wilgoć, jak nie ma wilgoci, jest. I tutaj jest właśnie kolejne okno na balkon, którego tutaj nie ma na pierwszym piętrze. Bo jak wiemy, balkon jest na drugim piętrze. Więc to by mogła być sypialnia. Tutaj może być, kochani, salon, jeżeli ktoś chce. Jeszcze wam pokażę z takiego ujęcia właśnie, żebyście widzieli tutaj to pomieszczenie całe. Proszę bardzo. Dom jest projekt. No niestety nie jest to jakiś ultra turbo dom, ale jak ktoś ma ochotę i ktoś jest zdolny, może sobie sam to wyremontować naprawdę niewielkim kosztem i zrobić porządek w tym domu i mieć bardzo ładny dom na wakacje. No dobrze, chodźmy na drugie piętro po tych wąskich, krętych schodach. Chodźmy. No, tutaj jest troszkę inna sytuacja, bo jak widzicie, jest strukturalnie totalnie rozwalony. Nawet się boję tutaj głośno mówić, żeby fale głosowe nie spowodowały większego zniszczenia. No, kochani, to trzeba wszystko tutaj, jak to się nazywa, wywalić. Tu jest ten balkon, o którym wam mówiłem. Jest on na całej długości i szerokości domu. Oczywiście nie nadaje się do użytku, trzeba go całego odnowić. Tutaj ten pokój, no... Są 2 pokoje na każdym piętrze i ten jest najgorszy. Na strych nawet nie wchodzę, bo po prostu nie da się tam wejść, ale jest strych. Jeżeli cały strop się naprawi, wtedy można właśnie zrobić piękny tutaj pokój, nazwijmy to, z balkonem. A tutaj mamy kolejny pokój, też z pięknymi płytkami. Też troszkę poczyszczę. Zobaczcie, jakie ładne płytki kolorowe, sycylijskie. Tu są drzwi, których nie wolno otwierać, bo jest niebezpieczeństwo. No i z tego punktu widzenia ten pokój tak wygląda. Jest no w miarę okej, tak samo jak na pierwszym piętrze, więc w sumie tylko jeden pokój tu ma takie problemy, no ale znając życie, trzeba pewnie cały strop wymienić na tym piętrze. No i przeprowadzić wielki remont. Teraz, kochani, co wam powiem? Ten dom jest na sprzedaż za 9000 euro, czyli bardzo tanio. Jest lokalizacja idealna, dostęp samochodem, akces jest bez problemu, parking jest bez problemu, 80 km samochodem do Palermo, z Chiusi Sclafani oraz 40-50 km nad morze na południe, między innymi do Bovo Marina. Zależy, gdzie się chce jechać, czy do Bovo, czy do miejscowości Sciacca. Więc jest to dobra lokalizacja ze względów strategicznych. Niestety jest to projekt, albo stety, bo ja znam takich ludzi, co tu przyjadą, kupią i będą siedzieć rok i dłubać i wydubią taką willę, że się w pale nie mieści. No i tak jest. Albo ktoś powie, że nie będzie kupował dziadostwa, no bo po co, bo się nie chce bawić. Każdy ma swoje podejście do tych spraw, więc po prostu musimy to, każdy musi sobie sam już tutaj, kochani, wymyśleć, co i jak będzie. Więc proszę, nagrywam struktury sufitów, dachów, żebyście widzieli, z czym to się je. Nie jest tu mokro, to jest ciekawe. Czyli dach wygląda, że nie cieknie, bo tutaj padało ostatnio i powinno tu być mokro, ale nie widzę, żeby tu było mokro właśnie, więc no, chociaż nie, tam jest dziura. Jest dziura, może cieknąć. No, nie, no, dach jest do wymiany też, całkowicie. Dach jest do wymiany. Tu jest wejście na strych, zobaczymy, czy tam się da chociaż troszkę zerknąć. Nie wiem, czy tam coś będzie widać, ale, a nie! Jest tu wejście na strych, ale tu jest umywalka jeszcze i ubikacja. O, widzicie. No, czyli tu była umywalka i ubikacja. No. Tu do góry jest też coś, jakiś zbiornik na wodę. No, jest to dom w dosyć opłakanym stanie, ale bardzo tani. Więc jakby ktoś chciał i miał ochotę się bawić w remonty, to ja serdecznie polecam taki dom. Jest całkiem jasny właśnie, z tego co widzę, jak się chodzi po tych pomieszczeniach, to jest tu i będzie tu dużo słońca właśnie w ciągu dnia, bo no, jest jasno. Jest jasno i bardzo, 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 może nie przestrzennie,
ale jest jasno. W porównaniu do innych domów jest ok. Może dlatego, że jest to narożny dom i te narożne domy są oświetlone z dwóch stron, nie tylko z jednej strony. Ok. A tu są właśnie boczne drzwi, które są zamknięte. No i jak widzicie, kochani widzowie, dom jest na sprzedaż w Medi Studio Immobiliare właśnie na Sycylii. Piuza Sclafani, Medi Studio. Strona internetowa oraz numer telefonu jest zawsze na dole ekranu. Całkowity rozmiar domu 100 m2 za 9000 euro. Projekt! Jeżeli jesteś zainteresowany tym domem, projektem za 9000 euro o rozmiarze 100 m2, napisz do Enza Medi Studio WhatsApp po włosku. Proszę pisać. Strona internetowa Medi Studio również podana. Zapraszam serdecznie. A teraz, kochani widzowie, przeskakujemy do następnego domu. A teraz, kochani widzowie, jedziemy z Enzem zobaczyć kolejny dom. A tu jest właśnie dom, który Wam pokazaliśmy przed chwilą. Fiat Panda, the best. The best. The best. I się tu w pasach nie mogę zapiąć, bo są takie krótkie, chyba przytyłem. Słuchajcie, takie wynalazki w Pandzie. Proszę bardzo, przechył pokazuje w prawo, w lewo, niczym w samolocie. Pokazuje nachylenie terenu. No mega, mega. Panda stara jest po prostu rewelacyjna. Drodzy widzowie, i teraz magicznie przetransportowaliśmy się Fiatem Panda do miejscowości Bissaquino. Bissaquino jest oddalone o 5 km od Chiusa Sclafani. Dostęp do Palermo taki sam, 80 km około i około 45 do 50 km na plażę, na południe Sycylii. Tutaj mamy, kochani, całkiem ciekawy dom do pokazania. Jest to też projekt, ale nie jest to projekt, jaki widzieliście na poprzednim wideo. Jest to dom w całkiem dobrej kondycji, dosyć ciekawie rozlokowany właśnie. Jak widzicie, macie tutaj dosyć miejsca na samochód. Jest stromy podjazd. Jest droga z lewej strony, jest droga z prawej strony, szeroka. Nie ma problemu właśnie tutaj z dojazdem. Więc chodźmy, pokażę Wam, jak się wchodzi do tego domu. Bo są dwa wejścia. Jest właśnie wejście tutaj z góry oraz jest wejście z dołu. Tutaj. Od tej strony ten dom wygląda właśnie w ten sposób. Jest klatka schodowa, 6 schodów. No i tutaj, jak widzicie, jest dosyć duży spad. Ale macie Audi Q5 zaparkowane, nie ma problemu. Jeszcze jest dużo miejsca, żeby przejechać. No, chodźmy zobaczyć ten dom. Wejdźmy, proszę. O, główne wejście. Tutaj. Tak to wygląda. O, duży, przestrzenny, nazwijmy to salon. Open plan taki. Zaraz jest właśnie dach. Więc tak, kochani widzowie, jest tutaj troszkę farby odchodzącej od ścian, ale struktura dachu jest całkiem, jak widzicie, nie widzę tutaj żadnych problemów. No więc jest dom, załóżmy, do otynkowania, do poszpachlowania, do pomalowania. Tak wygląda podłoga tutaj w tym salonie. Proszę zobaczyć. O, tutaj są takie ozdoby właśnie z jakiegoś, nie wiem, z cegły, co to jest? Jakiś kamień, czy, nie wiem, beton. Bardzo ładnie to wygląda. Duże okno, też jasne pomieszczenie z tego, co widzę. Bo tu są drzwi przeszklone, można otworzyć i tu jest okno. Więc macie dostęp do słońca z dwóch stron domu. Następnie tutaj przechodzi się do takiego, załóżmy, nie wiem, małego pomieszczenia, garderoby, jak to nazwać? Jest to po prostu, nie wiem, przedsionek, korytarz, który prowadzi na dół oraz prowadzi do łazienki. I tu mamy łazienkę. Niestety tu nie ma prądu. Tu jest prysznic, a tutaj jest umywalka, no i ubikacja. Więc tak to wygląda właśnie z tego punktu widzenia. Tutaj są ale to bardzo strome schody. Więc ja będę delikatnie starał się zejść, żeby
nie spaść z tych schodów, kochani, bo ja się tutaj, no powiem szczerze, nie wiem czy zmieszczę, ale chyba się zmieszczę. Chodźmy tutaj delikatnie. O, au. I tutaj jesteśmy na takim półpiętrze. Zobaczcie, jest półpiętro. Tu się wszystko nade mną sypie, ale to moim zdaniem nie są jakieś grube sprawy. No gruba sprawa może być tu cały ten łuk, bo on tu jest zgrzybiały i no przemoczony od wilgoci, ale to jest takie półpiętro. Nie wiem ile tu jest, 10 metrów kwadratowych na tym półpiętrze, może 11. Piękny widok, barierka na sam dół. No i schody już nie takie kręte, nie takie strome jak te tutaj, o, tylko bardziej normalne, więc tu można już w miarę zejść. Tu wam pokażę teraz to półpiętro z tego punktu widzenia też, żebyście zobaczyli jak to wygląda z tymi schodami, ze wszystkim. No i na samym dole trzeba uważać też, bo tu wszędzie są bardzo nisko te stropy, więc jak ktoś tu by to kupił, to jest problem, moim uważam zdaniem, bo jest nisko i trzeba się, jak widzicie, schylać, bo się uderzy właśnie w strop. I tutaj jest dolny poziom. Na dolnym poziomie jest znowu salon, albo można zrobić tu sypialnię. Zobaczcie, kochani, można zrobić tu sypialnię, można zrobić tu salon. Ma nawet taką tutaj wmurowaną, patrzcie, jaki posąg piękny. Możecie sobie tam coś wstawić pięknego. No, ładne tutaj są motywy kamienia, łuki, takie sprawy, no ale niestety farba odchodzi, no i jest grzyb. O, tu macie jakieś popiersie znowu, też jakiegoś ważnego kogoś i tu wbudowana szafa w ścianę, więc tak to wygląda. To załóżmy, że tu jest kuchnia, tak? Tu będzie kuchnia, tu będzie salon, jadalnia, tutaj będzie jakieś półpiętro, może to być biuro, możesz sobie tutaj biuro zrobić, jakbyś chciał to kupić, a na samej górze sypialnia. Tu jeszcze z boku jest mała łazienka, dosłownie sam kibelek, tutaj proszę. Przepraszam, że jest ciemno, no ale niestety jest tu prąd wyłączony, więc tak to wygląda. No tu jest okno z tej strony, więc to też dużo daje. No i tu ładne drewienka takie na suficie też właśnie są akcentem, który dodaje uroku temu domu. No i tu jest też kominek, zobaczcie. Ten dom ma kominek już gotowy i wygląda na to, że działający, bo jest chyba podpięty pod komin. No, więc troszkę obejrzyjmy go jeszcze tak, żebyście widzieli całokształt właśnie. O, proszę. Tak to wszystko tutaj wygląda. I tutaj klatka schodowa. O, więc tak, ten dom jest za 15 000 euro na sprzedaż. Jest w dużo lepszym stanie niż ten poprzedni w Chiusie Sclafani i rozmiarowo jest podobny, około 100 metrów kwadratowych. Więc serdecznie zapraszam osoby chętne na mniejszy projekt, jakim jest ten dom, do kontaktu z Enzo i Medi Studio. Wszystkie detale są na spodzie tego wideo oraz w opisie tego wideo znajdziesz link do tego domu ze wszystkimi informacjami, jaki jest dystans do Palermo, jaki jest dystans nad morze, jaka jest populacja Bisacquino. Bisacquino jest troszkę większą miejscowością niż Chiusa Sclafani, więc na pewno się komuś spodoba. Jest to dosyć ciekawy dom, bardzo ładnie, bym powiedział, ciekawie rozlokowane są pomieszczenia. Jeżeli ja bym go kupił, to na pewno tutaj w tym miejscu, właśnie na tym półpiętrze miałbym swoje biuro. Tu bym miał kuchnię, tu bym miał salon, jadalnię. Natomiast tam na samej górze, gdzie byliśmy przed chwilą, miałbym sypialnię. Więc no... wszystko przed wami. Słuchajcie, piszcie do Enza po włosku na WhatsApp i wtedy możecie się umówić na spotkanie, możecie tu przylecieć, oglądać właśnie takie domy jak ten, bo ten dom jest jednym z wielu domów, które agencja Medi Studio ma na sprzedaż, no ale my pokazujemy tylko wyrywkowe, żeby zachęcić właśnie ludzi do zakupu domów na Sycylii. A tutaj jest wyjście już na samym dole i zobaczycie, że wyjdziemy od drugiej strony, która jest, o,
tutaj w ten sposób. Czyli na dół się schodzi, no i tam się skręca w prawo, żeby wejść od drugiej strony. Moi drodzy, Bissaquino też jest większą miejscowością niż Chiusa Sclafani, bo Bissaquino ma około 3,5 tysiąca ludzi. W porównaniu do Chiusy Sclafani około 2500, 2700, dokładnie nie wiem, ale pi razy około tyle. Więc jest tutaj też więcej restauracji, więcej rzeczy do odwiedzenia. No jest po prostu to większa miejscowość. Pamiętajcie, 15 000 euro, około 100 metrów kwadratowych. Serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądnięcia kolejnego domu. Drogi widzu, witam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli podoba Ci się to wideo, daj łapkę w górę oraz rozważ możliwość subskrypcji kanału Przygody Sebastiano. Wracamy teraz do materiału wideo. Ciao! A teraz znajdujemy się przed kolejnym domem w Bissaquino. Jest to dom, nie projekt, jest to dom w kondycji bueno, czyli kondycja tip-top. Słuchajcie, na zewnątrz wygląda, no tak jak wszystkie inne, szary, ale w środku to jest całkiem inna sprawa. Więc serdecznie Was zapraszam na tour kolejnego domu w miejscowości Bissaquino na Sycylii, 80 km od Palermo, około 45-50 km od morza. Więc idealny dom na wypady wakacyjne, albo jeżeli chcesz przyjechać i zamieszkać i zostać Sycylijczykiem, tak jak Sebastiano. Zapraszam serdecznie na kolejny materiał z kolejnego domu. Więc jak już kochani mówiłem, ten dom jest całkowicie odnowiony w środku. Tutaj są główne drzwi od tego domu. Ulica jest tutaj w miarę główna, dosyć duży ruch uliczny tu jest. Co chwilę jakieś auto jedzie, więc dojazd jest też idealny. No miejsca parkingowego jako tako tu nie ma. Trzeba zaparkować kawałek dalej tam. Jest parking za rogiem, ale słuchajcie, ten dom ma jedno wejście tutaj. Te zielone drzwi, te brązowe drzwi nie są od tego domu. Dom jest tutaj, klatka schodowa, natomiast piętro pierwsze i piętro drugie już jest całość. Czyli jedne drzwi, te drzwi nie są od tego domu i wchodzimy bezpośrednio do klatki schodowej. Witają nas bardzo ładne sycylijskie płytki. O! Tak wygląda to ze strony domu, ulica. No jest to dosyć ruchliwa ulica, więc trzeba uważać z dziećmi, jak to jest. Co chwilę samochody tutaj właśnie jeżdżą i to dosyć szybko, a chodnika brak. Dobrze. Idziemy najmilsi klatką schodową. Jak widzicie, klatka schodowa jest zadbana, jest ładnie odremontowana. Na wprost mamy łazienkę odremontowaną, ładne płytki, umywalka, nowa elektryka jest zrobiona w całym domu. Tutaj troszkę jest może takiego grzyba, mikrogrzyb, ale to na tyle. Prysznic jest, ubikacja, okno, dobrze oświetlony dom, więc też bardzo fajnie. I tak to wygląda właśnie z widoku na klatkę schodową. Następnie przechodzimy do największej atrakcji chyba tego domu, tych przepięknych, kochani, włoskich, sycylijskich płytek. Więc tu mamy jedno pomieszczenie. O, bardzo ładne są te płytki, zobaczcie, naprawdę przepiękne. Duże okno, więc dużo słońca tutaj Wam będzie wchodzić. Jasny dom, jak na Sycylię. Dosyć duże pomieszczenie. Tutaj może być salon, jadalnia, cokolwiek sobie wymarzycie. Podkreślam to, cały dom ma nową elektrykę zrobioną i praktycznie jest pomalowany od zera. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Też ładnie widać, że jest odnowione, pomalowane. Cała nowa elektryka wymieniona. A co najważniejsze, jest z uziemieniem, słuchajcie. Tu jest wejście na balkon. Mały balkonik. No niestety te drzwi tutaj nie zostały wymienione. Nie wiem dlaczego. Są stare. Więc to by może trzeba było wymienić, ale przy klimacie sycylijskim raczej uważam, że to nie jest potrzebne. Więc tutaj jest widok właśnie na ten pokój. No i tutaj jest widok na kolejny pokój. Tutaj jest domofon. Można sobie odebrać. Jak widzicie, nowa elektryka. Ok, chodźmy teraz na górę. Zobaczymy tu kolejne schody. Właśnie troszkę większy zakręt, ale jak widzicie, one są wszystkie z marmuru.
Tutaj ładny taki akcent, takie małe schody po lewej stronie. Też to fajnie wygląda. No i tu od razu wchodzimy. Po lewej stronie mamy łazienkę z wanną, z bidetem, z umywalką. Jak widzicie, nowa elektryka przygotowana na lampy, światła z uziemieniem. Wszędzie jest zrobione uziemienie, to jest bardzo dobry znak. Gazu tutaj nie ma, ale jest miejsce na piękną kuchnię tutaj. Płyteczki już przygotowane. Można bardzo ładną kuchnię tutaj zamontować. Tu jest przejście do kolejnego pomieszczenia. Proszę zobaczyć. Bardzo, bardzo ładne. Naprawdę. O, tutaj już wymienili. Tu są nowsze drzwi. Tu też jest mały balkonik. O, można zobaczyć widok. Niestety na domy. Ale jest sekret. Bo jak pójdziemy na wprost, to zobaczycie, że jest taras. Zabudowany, ale jest. I z tego tarasu tutaj macie przepiękny widok na Bisacquino, na Sycylię. Spójrzcie, zobaczcie jak jest pięknie. O, otworzyłem okno i proszę, wystawiam rękę. Okno na świat. Witamy w Bisacquino. I jesteśmy w Bisacquino. Wieje wiatr. Całkiem chłodny dzisiaj. Dom jest naprawdę w kondycji bueno, bellissimo. Proszę, nowa instalacja, uziemienie ewidentnie widoczne wszędzie. Bardzo ważny plus, duży plus na Sycylii. Tutaj jeszcze jest takie małe pomieszczenie z boku. Nie wiem, co tu było, łazienka, jakieś pomieszczenie gospodarcze. No nie wiem, co to tutaj było, w każdym bądź razie coś tu było. To sobie może ktoś już zagospodarować w miarę swoich potrzeb. No, więc tak to tutaj wygląda całość, kochani. A, i co jeszcze ciekawe, tu jest klimatyzacja zamontowana i ta klimatyzacja właśnie działa, więc możecie naprawdę się tu wprowadzić, kupić meble i mieszkać. Albo jak nie chcecie kupować mebli, możecie kupić materac, napompować i spać. I będziecie tu mieć ciepło i zimno na tym piętrze, bo klimatyzacja jest zamontowana. Nie znam mocy klimatyzacji, ale jest. Tutaj nawet jest ładnie ścięte, więc ja tutaj idę bez problemu. Nie uderzam głową właśnie w nic, co jest dobry znak. Bardzo dobrze. Tak samo tutaj też nie jest zbyt nisko. Mam, widzicie, włosami tak ale ja mam 1,79 m, więc mogę przejść. Ale płytki to jest petarda. Dosłownie petarda. Ja bardzo kocham takie płytki, więc bardzo mnie cieszą zawsze takie płytki. No, więc słuchajcie, ten dom w Bisacquino jest na sprzedaż przez agencję Medistudio Enzo Mendola. Wszystkie detale na spodzie tego wideo oraz w opisie tego wideo za 29 000 euro. Natomiast rozmiar tego domu jest to 180 metrów kwadratowych. Czyli jest to duży dom, odnowiony dom w dobrej kondycji, praktycznie w takiej samej kondycji, jak ja kupiłem swój dom w Chiusa Sclafani, też 180 metrów. Też zapłaciłem 29 000 i mam tylko inne ułożenie. I niestety nie mam tak pięknych płytek jak te tutaj, ale jestem też szczęśliwy z mojego domu. Więc tyle, 29 000, możesz mieć piękny dom na Sycylii, 180 metrów, proszę bardzo, z łukiem tutaj triumfalnym, klatka schodowa, wejście prywatne, drzwi jak do bunkru, tu są bezpieczniki, to jest chyba najważniejsze. Więc kochani, tak to wygląda. Tu jest zamontowany jakiś ładny żyrandol, a resztę niestety musicie sobie sami zamontować, albo niestety, bo wtedy sobie kupicie takie, jakie chcecie. Więc tak, kochani, 29 000 euro, 180 metrów kwadratowych, dom w Bisacquino przy szerokiej drodze, głównej drodze, brak miejsca parkingowego zaraz przed domem, ale można zaparkować zaraz tam na parkingu. 80 km od Palermo, 45-50 km od morza, dom wakacyjny, albo jeżeli chcesz zostać Sycylijczykiem, możesz tu przyjechać i od dnia numero uno się wprowadzić i będziesz wtedy tu mieszkał w Bisacquino. I tam macie właśnie rynek, jakieś 100-150 metrów
Główny rynek Bissaquino właśnie w tym kierunku. Kochani widzowie, za mną dom numer 1. Czy faktycznie jest to najtańszy dom na Sycylii? Czy jest warty świeczki? Sami osądźcie. Komentujcie w komentarzach, dajcie znać, co o tym myślicie. Czy jest to projekt plajta, czy jest to projekt, który naprawdę ma jakieś tutaj możliwości rozwojowe i można coś z tym zrobić. Ja uważam, że lokalizacja jest pierwszorzędna. Przede wszystkim napis Corleone na budynku to jest coś. Bardzo, ale to bardzo krótki dystans do głównego rynku w Chiusa Sclafani. Proszę bardzo. Dosłownie 100 metrów. Więc zapraszam Was serdecznie do komentowania na temat tego pierwszego domu. Co o nim myślicie? Najtańszy dom na Sycylii, czy totalna plajta? Powiedzcie też, co myślicie o pozostałych 2 domach, czy Wam się podobają i czy są warte inwestycji. Ja uważam, że dom numer 3 jest warty świeczki, 100%. Dom numer 2 też bym się zastanowił, naprawdę fajny projekt i niskobudżetowy uważam. Dom numer 1, no trzeba mieć duży wkład, żeby to wszystko wyremontować, ale jest potencjał, jest lokalizacja i to jest narożny dom. Kochani widzowie, ja się z Wami żegnam. Jak zawsze, do zobaczenia w niedzielę o godzinie 12:00. Serdeczne pozdrowienia. Arrivederci. Ciao!